Wał do kombajnu. Całe szczęście, że już to przerabialiśmy, także myślę, że chyba tutaj żadnych większych potknięć i niespodzianek nie będzie. Dać większy młotek? Cholera jasna. Minęły 2 dni. Będzie problem jak cholera. Dzisiaj popracujemy nad kombajnem, nad słynnym klasem Mercator 75. I co, wrócimy do tematu, który już był przerabiany tutaj w tym kombajnie. Chodzi o wymianę wału wytrząsaczy, o wymianę tylnego wału wytrząsaczy. Wał. To jest Wał do kombajnu. oryginalny wał klasowski. Nawiązali z nami współpracę. No i teraz właśnie w zeszłym roku nie było czasu. Do żniwa jeszcze jest parę tygodni. Pogoda jest wiadomo taka trochę przykropna, no nie? Ale jak to się mówi, no w końcu trzeba wsadzić ten nowy wał. Dziękuję firmie Klas. Do wału idą nowe panewki oczywiście, no bo nie będziemy Tak, zakładali starych panewek. są nowe panewki. Trzeba stary wał po prostu zdemontować. Bo on siedzi tu, siedzi pod wytrząsaczami, siedzi tutaj, pokażę go kamerzyście. To jest ten wał korbowy. On ciągnie wytrząsacze. Góra, dół i do tyłu, i trochę do tyłu. Czyli wytrząsają słomę i właśnie ziarno. Jeżeli jakieś ziarko jeszcze tu jest, to ono spływa po tej rynience, po klawiszu. To jest klawisz, to się nazywa dosłownie klawisz. Po klawiszu spływa na dół tam na sita i tam jeszcze jest odczyszczone od plewy, bo tam jest nadmuch. No i wpada na dół, idzie do podajnika. No tak, najpierw trzeba zdjąć osłony. Tak, osłony zdjąć. Tutaj zdemontować pasek, który napędza to cudo. Tak. Zdemontować łożyska, no i wtedy wał, odkręcić od klawiszy, nie? Całe szczęście, że już to przerabialiśmy, także myślę, że chyba tutaj żadnych większych będzie potknięć nie będzie i niespodzianek nie będzie. Chociaż maszyna bardzo prosta. W stosunku do dzisiejszych nowych kombajnów, to maszyna bardzo prosta. Wprost archaiczna, można powiedzieć. Dobra, przystępujemy do pracy. Klucze 17, 19, oczkowy, płaski. O, Fartuch potrzebny do roboty. Nie ciężko w fartuchu chodzić? nie, zawsze człowiek czyści jest zawsze człowiek, jak fartuch ma na sobie. Dzisiaj wprowadziliśmy przy naprawie kombajnu trochę nowoczesności. Pojawił się klucz elektryczny. A ja zwykłym kluczem odkręciłem. Z piąsteczki i poszło. Pamiętam pierwszą awarię w tym kombajnie, tutaj jak kombajn pojawił się na gospodarstwie, a to już jest w tym roku będzie 21 lat. Zaczęły się żniwa i raptem kombajn przestaje jeździć. Pojechałem na pole, kombajn ściągnęliśmy tutaj do gospodarstwa, już wieczór tego. No dobra, dobieramy się do skrzyni biegów. Okazuje się, że wodzik w skrzyni biegów po prostu się złamał. Złamał się, nawet któryś tam tryb go trącił troszeczkę, no ale jest. Są 2 elementy łamane, no ale co jutro? Pogoda, jutro koszenie, kurde, no co tu wieczór, co tu robić? W palenisku kuziennym wyprostowałem ten wodzik. Po dziś dzień ten wodzik chodzi. Tak, no my wtedy robiliśmy to W nocy. jak to się mówi, w nocy na żywioł, żeby aby tylko, jak to się mówi, wytrzymał te parę dni żniw, bo tutaj A no, później gorący temat wymienimy był. go. A okazało się, wcale go nie trzeba wymieniać. On po dziś dzień chodzi ten Po wodzik. dziś dzień chodzi, tak, tyle lat. A ty łajzo. Skubane. Hej. Kiwać się kiwa. Ale nie pójdzie. A poszło. A poszło. Aha. Jak poszło, to nie będziemy sobie głowy zawracać. No dobra, ale po co z tym walczysz? No do góry go podnieść. A po co? No po co? Zluzować pasek, bo przecież... Słuchaj, no przecież... Aha. Wiesz, tato, co ja bym najpierw proponował? No. Tutaj powalczyć z klinem, wiesz? Póki jeszcze tam siedzi na łożysku. To jest krętak zrobiony z zęba, od jakiejś maszyny, może od grabiarki. Tu stal jest dobra i można w niego puknąć młotkiem. Akurat on ma dobry taki ten stożek. Nie bardzo chcę ruszyć, cholera. Dać większy młotek?
To czekaj, pokaż. Zrób to. Nie ma jak stuknąć. Dobra. Guzik, nic się nie zmieniło. Tutaj mi drabinka przeszkadza. Normalnie żabką. Może tę osłonę pokusić się zdjąć, wiesz, bo to To trochę pod kątem. ona przeszkadza tutaj. Ja przytrzymam, a ty kręć. Ja tu myślałem, że tu będzie pach i już. Nie, widzisz, na wierzchu wszystko, ale o jeden klinik, no i niestety. Tak. Taka, tu jeszcze jedna siedzi. Gdzie? Tu, za kołem, za paskiem. Tu. O, tutaj, o, czekaj. Idzie, tylko zobacz, czy nie będzie się obracać. Tu siedzi, za kołem. A po co takim kluczykiem masz? Dojdziesz sztorcowym? No i dobra. Zawsze trochę szybciej. No na pewno. Powinna zejść. No, Nie chcę podobać i to trzeba trochę na siłę. dobra. I niby wygląda tak, że szpara jest, a on nie chce iść. Cholera. Zdawałoby się co tam, puknąć i on wyleci, jak guzik. A może z tej strony? Z tamtej strony nie poszło, może z tej strony puknąć. Aha, mowy nie ma. To? Co? No co, kawałek płaskownika rozciąć, wpuścić tu. No i? A po co tak? Ale co, chcesz spawać? Słuchaj, no tak, no to co? No to jak spawać, to Przyspawać czekaj. od czoła przyspawać. O, normalnie Od tutaj, czoła o, przyspawać. po chamsku, tak o tutaj o kawałek ścina jakiegoś przykleić i już. Szynę kolejową tnę. Staję do zawodu. A brzeszczot mam tępy jak jasna cholera, bo ciąłem nim stalowe śruby, ale jeszcze to powinienem przeciąć. I szyna przecięta. Wiesz, ty będziesz miał tylko z jednej strony danie. Oderwiesz go najprędzej. No ale jak oderwiesz... A to będziesz jak puszczał. przyspawać, powiedz? No jak? No jak zrobisz nacięcie i go przyspawasz tu, To bardzo, bardzo mało miejsca no też. to wtedy no nie będziesz miał gdzie, Tak, wiesz, no dobra, to spawaj tak od czoła, spawaj. ale... No fajnie by było, żeby było też od dołu przyspawane, no ale wtedy go nie wyciągniemy. Nie. Nie da rady. Umarł w butach. Do góry go podnosi, urwie go. Tak mówisz? Podniosło go do góry od osi, urwie go. Skurkowany tak siedzi? Tak, siedzi. Czekaj, zobaczymy co on się oddali. A widzisz. Wiesz co? Trzeba przekręcić. Urwie go, urwiemy go. I co, przyspawasz go tak? O, to teraz to przyspawałem do ośki. No będzie wesoło. Kurde. Super. No ale dobra, nic. Okej. No widzę. I muszę go teraz Przecinakiem trochę. odciąć. Widzę, że do ośki trochę kapnęłeś. Pokaż, dojdę. Guzik, dojdę. To żeś zeszlifował. No nic tam, to wytrzymał, bo to on siedzi tam. Skurkowany. A z drugiej strony teraz? Nic, a nic. Czekaj. Koło też się nie zluzowało, bo tu lejka jest luźna. No skurkowany nawet nie ruszył. A klin... Czekaj, z obu stron zaklinować, wiesz?
Przestaje być fajnie. Przestaje być fajnie. Co się robi, jak to nie wyjdzie? Nie wiem. No i się ułamał. Co, łamał się? Łamał się. Zobacz, jak się łamał. Urwał się jego łeb. Będzie problem jak cholera. Będzie problem, jak już się łeb urwał, to będzie problem. O jasna cholera. Łeb się normalnie zerwał, nie? Widzisz, ja myślałem, że spaw puści. Niech to cholera weźmie. Obciąłbym, tylko tak tulejka się kręci. A jak tulejka się kręci, ja bym normalnie przeciął, to wiesz, już to tym nowy brzeszczyn założył, a zaraz zobaczę, przy kole nie, będę koło szarpy. Trzeba ciąć normalnie tulejkę na pół. I razem z wałem. Tylko ona skurkowana się obraca. Jak je zablokować? Tam jest kupa smaru. Tu szłoby przeciąć to. Ha, cholera. Bo żadną kątówką tam nie dojdziesz. Nie, nie. Tam. No bo nie ma miejsca, nie? Nie ma miejsca. Weźmy kawałek, jeszcze spróbujmy, to wiesz, szybsze będzie. Kawałek płaskownika, naciąć, wpuścić, przyspawać od góry i spróbować jeszcze obić. Dziesiątkę naciąć. Ale wtedy już masz mało miejsca w wzorowie klina. No płaskownik jest, Daniel. Płaskownik, żaden problem. Obciąć oś to jest, jak to się mówi, ostateczność. Cholera, gdzie ja go tu odrzuciłem? Psia krew. Wyżej, 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 żeby się nie kaleczyła. No dobra, teraz łap. Dobra. Okulary. No przyspawało mi drut, no kurde. Dobra, puść. Próba numer 2 będzie. Tak, już by było rozebrane, że się nowy składali, a tak to No przez dni się stoi i można jeszcze długo stać. godzinami. Bo tam wyciąć ją to nieprosta sprawa, bo ona się obraca. To Czekaj, nie tak. Teraz wezmę duży młotek, jednocześnie dużym młotkiem. Nawet jakbym miał ściąć, wiesz, tego na przycinarce. nie, no to raz jeden, raz drugi. Słuchaj, nie. No można by, wiesz, poczekaj. Delikatnie, wiesz, no z czuciem, jak to się mówi. Raz jeden, raz drugi. Nastaw większy młotek. Podbijać. Nastaw młotek. Po to poczekaj, idę po większy młotek. Tam na stole jest, No, no. z pawalniczym. Taka cholera. Uparta, taki klinik, no zdawałoby się, co to tam? I co się dzieje? Wiesz, trudno powiedzieć. Pokaż. No jakby, wiesz, chyba odrywa kli, odrywa materiał. Albo takie złudzenie, ale coś niby, coś Nie, wiesz. mi się zdaje, że chyba idzie. Idzie dobrze, jak idzie. Tylko czekaj, dawaj. Delikatnie, po razie. No i się urwał. Kurde.
To jest mało miejsca do spawania. No ile tu jest miejsca do spawania? Włosek. Trzeba wyrwać ten klin, który siedzi w kole. Żeby zdjąć koło z osi. Z osi. Albo oś obciąć i wtedy go się wybije z tamtej strony, to już będziemy No bo panowie... wał idzie i tak do wymiany, to Wał idzie do niczego to wymiany, niepotrzebne. Tak, bo wał jest wybity, wiadomo, że nikt tego wału więcej nie będzie zakładał, już swoje odchodził. Wał jest nowy. Więc wał to jest złom i teraz mierzymy się z tym, że trzeba po prostu wziąć, zablokować tulejkę i obciąć go razem z tulejką. Tak, żeby koło zdjąć, nie założy się tutaj ani żadnego ściągacza, nic. Nic, bo No bo ściągacz i siedzi klin i jeszcze bardziej wtedy będzie się klinować, jak to się mówi, nie? Ściągaczem jakbyśmy wzięli, to jeszcze bardziej koło rozerwiemy, a klina nie wyjmiemy. No bo to wtedy się zaciska. Prawo fizyki. Najpierw musi być wyciągnięty ten klin właśnie tutaj ze środka, który siedzi i kurde no. Śmieje się. Łeb Siedzi i się łeb śmieje, urywa. łeb się oberwał, dalej się rwie a iść nie chce. Tu gdzieś ten brzeszczek był, kurde, wszystko. Tu bym wziął po kontrze, tu koło mi przeszkadza, ja muszę ciąć tulejkę. Weź zmień mi brzeszczot zębem do przodu, a ja zrobię klin drewniany, według tego. O. Ja to bym go jeszcze raz usilnie spawał, no ale to... Ja bym przyspawał cieńszy materiał, podciął, wpuścił i przyspawał. Wtedy jakby był cienki materiał, mamy lepszą możliwość tutaj tego zespolenia. Tak gruby materiał był i to tak... No bo kurde, no musi to pójść. Tak nie może być. Dobra. Zaczynamy. Czas. Start. Szynę pniemy. Kacper, trzymaj się. Czemu Kacper? Kacper, trzymaj się. Minęły 2 dni. Skubane. To trzeba ciąć. O kurde. Co? Nie no. Grube to. Wiesz co, tam jest w takiej buteleczce woda jest, wiesz, po perfumie. Staropolska czy starowiejska? Staropolska. Kurde, to tata takie wody kolońskie używa? Wodę brzozową poproszę. Czep? Lej, śmiało, lej. Ona tak powoli leci, wiesz, bo to No bo to za kraplaczem jest, widzisz. tak nie trząchaj, lej na jedno miejsce, o tak o. No to leci jak z kroplówki, no. Dobra, już No to jest. widzisz. Wiesz, w porządku, jest. Ale już... Dobra rzecz, bo nie leci za dużo. Ale tu jest zwykła chyba woda wlana, co? No, to oczywiście Czy daje. to ta perfuma? Ale jeszcze zobacz, zwykłą wodę wlałem, jeszcze pachnie, no No nie? pachnie, no to mocny zapach Mocny jakiś. zapach. Dobry, oryginalny. Bo to 1600 któryś rok, tak? Perfum. Per Tak, 1682. 1682. Ta stara. No tak ja przed robotą sobie pociągam. To mama świętej pamięci wspominała, że jak jeździłem do swojej żony za kawalera, jak jeszcze nie była moją żoną, ja byłem kawalerem, żona była panną. No i spotykaliśmy się długo, bo 6 lat, nie? Razem spotykaliśmy się, zanim się pobraliśmy. Mama właśnie świętej pamięci wspominała nieraz, że jak już się ożeniłem, że mówi Daniel, jak do Agnieszki jechał, to jeszcze na drugi dzień rano w korytarzu pachniało. Jak przeszedłem przez korytarz, nie? No, człowiek się pachnił, a teraz to już taka rutyna. Fajne. Tak, tata wieczorem pójdzie do domu, powie, jak to dobrze, że tego klina nie mogliśmy wyciągnąć, to sobie popiłowałem. Okazja była, nie? Coś przeciąć. Weź śrunę tam i z powrotem. Dobra, jeszcze nie pójdzie, nie. Odchodzi, wiesz, odchodzi, ale odgiął. Ale czekaj, do przodu, pokaż. Odgiął się, zobacz. Do przodu, odgiął. do tyłu, do przodu, do tyłu, nie złamie się? No to teraz do tyłu, może się złamie. Poczekaj. Teraz. Nie, założę. Czyli jest, światełko w tunelu zaczyna się świecić.
to nie byłoby problemu, żeby tu był dostęp na całą piłkę. Ale mi się zdaje, że już niedużo, wiesz? Zaraz poleci, tak. Bo taki inny odgłos jest. A poczekaj, tato. Inny odgłos. Dobra, poczekaj chwilę. Czekaj, teraz to dużo idzie, wiesz? Żeby nie spadło, bo już może Nie. tulejkę tniesz. Wiesz, o co chodzi? Drodzy widzowie, nie mogliśmy wyciągnąć klina, więc postanowiłem, że muszę odłamać oś ręcznie. Chodzi, skubany, nie łamie się. Czekaj. Złamie, już tak lekko chodzi, złamie się. Aha, no. Ile zostało nieucięte? No jeszcze trochę. Tyle zostało, taki serek został nieodcięty, nie? Ale tu już W środku siedzi sławetny klin, to teraz go wybijemy. którego nie mogliśmy wyciągnąć i przez który Teraz go cała akcja. na imadlo i coś jakoś cienko stal puk. Ale niewiele było już do cięcia, niewiele. Ale to teraz wystarczy wośkę uderzyć i to powinno się tak, zluzować, nie? Tak powinno być. No. Nie powinno się tak robić, no ale wał i tak jest do wyrzucenia. To nie ma co się ceregielić, bo nie będziemy tu siedzieć, jak ktoś mówi, cały dzień, żeby klin rozwiercić. Ściśnij trochę imadło. O, proszę bardzo. Nie było szans. Nie można było tak od razu podejść, ciach, palcami wyciągnąć i już. No tak. Tylko trzeba było wałek ciąć, palce poobijać. Matko, to żeby nie ojciec, to kto by to obciął? Ale że tu mamy rekordzistę w cięciu szyny. Bałagan się zrobił, naznosiliśmy niepotrzebnych narzędzi. Tak, bałagan już nanosili kliny i czort wie co. Już ja te kliny zabieram, bo jeszcze ktoś mi w nocy tu przyjdzie takie ładne klinki. Ktoś mi je przyjdzie i zwędzi. Co to było? Jakiś rytuał? Tak wszystko rzucać, gdzie popadnie, to To później niczego nie można znaleźć. Taka jest tak prawda. jest. Później niczego nie można znaleźć. Perfumy schować. Perfumy schować właśnie. Będzie szedł do dziewczyny i będzie szukał perfum, kurna, no i co wtedy, no? Odmierzył pan? Słuchaj, to ja miarkę mam. Mój wzrost to dodać parę centymetrów. No ja mam 1,76 m, to na 1,80 m obciąć. Kurczę mać, waży, cholera jasna. Nie trzeba lepiej ścisnąć. A to jeszcze krzywizna. 1,60 m, 70 m, 1,80 m. Także dobrze powiedziałem. Tak, dobra. Lepiej jak w kombajnie. Czekaj, na środek wezmę. Wszystkie powietrze są wszystkie. No. Panewki. To szpilki też wymieniamy? Bo są nowe. To samo. To co, dajemy nowe, czy zostawiamy stare? Jedno licho, to tam nie ma to żadnego znaczenia, no. Dobra, to niech będą nowe już tam, patrzcie. No to jak nowe, to nowe, dobra. One są gotowane w oleju. Kiedyś właśnie Klas bardzo dużo miał takich zastosowań, robił drewniane napinacze łańcuchów, Tak. że normalnie napinacz łańcucha to kawałek drewnianej kostki. I tutaj są te napinacze. Też są, tak samo, nie? Są drewniane. No właśnie, Dobra, zakładamy. zakładamy, najpierw musimy zdjąć. Dobra. Co, idzie? Prawie normalnie. No ale dobra, poczekaj, no chwila, dobra, czekaj, no już. Blacha się cofnęła, puść. Daj mi wejść. Czekaj. Czekaj, bo łożysko trafić łożyskiem w otwór. To teraz albo jedno trzyma, albo drugie.
No to jak? Słuchaj. Dobra, Aha, tak. może wyjdzie, spokojnie, może wyjdzie. Weź wał. To sprawcę całego zamieszamy. Zakładamy. Dobra. Zabieraj. Złom. Złom, ale dobry złom. Wejdzie, panie Romku. Gdzie? Do wiadra nie wejdzie. Do wiatra nie wejdzie. Nie, to nie na złom. To za dobry materiał. Mocny materiał, nie powiem, bardzo mocny. Tyle lat wysłużył, no to 81 rok. I już był taki jajowaty, jeszcze chodził na tych jajach. Cud, normalnie cud, jakie to materiały. Daniel, ile ty pieniędzy wydajesz na te noże? Ciągle te noże widzę kupujesz. Jakie noże? Te takie o. Ale ciągle widzę, w każdym kącie jest taki nóż. No bo to w każdym kącie musi być, bo to jest tanie. Ja tego w ręce nie biorę. No, nie bierzesz, a ja biorę i używam, tato. Ten Można się ogolić. Ten lepsze wrażenie. Tak. Ostry. Daniel, ja weterynarzowi rękę ogoliłem, wiesz, tym nożem, na tym, naprawdę. A dobra, weź go złóż i schowaj do kieszeni tak jak tego. Ale widzisz, ale Właśnie, co? o, no tak, kapurę trzeba. Wilk wyskoczy w lesie i co? Wilk będzie. Trzeba pochwa jak na szable, kurna. A tu o jest, wiesz, tu jest nóż. O, jak ładnie rżnie na klejeczkę, klasowsko. Ciach, ciach. No, mam złą wiadomość. No, mamy rozbite tutaj Filcowe uszczelniacze. te obudowy tutaj od łożyska, nie? To jest obudowa, w której siedzi łożysko. I tutaj jest wprost mamy taką wstawkę filcową, która po prostu potem zabezpiecza nam, Kurz. żeby nie łapało kurzu, nie? No i smar nie uciekał. I smar nie uciekał. Teraz cholera. I tu mamy całą, a tu mamy rozbitą. Tak. I lipa. To zawsze tak jest. Jak takie coś się rozbierze, to zawsze coś. To nie ma tak, żeby wszystko było idealnie. No taka głupia uszczelka, no i jakoś, no i nie idzie tego zakładać, no bo jak? Pójdzie smar bokiem, pójdzie kurz. Szukamy takiej obudowy. Nasza robota stanęła dlatego, że te obudowy po prostu tutaj no, są... Wytarte. Dziw, że on pracował, po prostu to cud, że on Tak się jest. nie rozerwał. Dzień dobry. Potrzebujemy obudowy ułożyskowania wału wytrząsaczy. Aha, nie macie na stanie. Do usłyszenia, do widzenia, pozdrawiam. Dziękuję. Tak, no dzwoni jeszcze jedno. Dzwonię do nich, może akurat No dzwoń. może Dzwoń. akurat się u nich uda zamówić. Dzwoń. Trzeba szukajcie. Nie no, będziemy... Szukajcie, a znajdziecie, tak jak w Piśmie Świętym pisze. A, dzień dobry, witam. Szukajcie. 1981 rok i potrzebuję obudowy ułożyskowania wału wytrząsaczy. I jest, tak? No okej, to zamawiamy. 2 sztuki. A cena? Przystępna. Przystępna cena. Dobra, okej, no dobra, fajnie. Także 2 sztuki zamawiam, całe kompletne. Dobra, dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia, pozdrawiam. No i mamy to. Jest zamówione, jutro będzie. Dobrze. Także sytuacja jest opanowana. Myślę, że tutaj chyba nie będzie większego Kot problemu. misiu siedzi na osi kombajnu i sprawdza, czy my dobrze robotę wykonujemy. Dobrze. Kot Misiek wczoraj już Sprawdź. wieczorem wychodził z gardzieli. O, misiu bawi się. A misiu bawi się. A misiu jest lobus. A misiu jest lobus. Jest lobus, tak.
tak łobuzie, ładnie drepczesz. A jesteś taki łobuz. Trzeba uważać, bo jak zepnie łapy, I nie puści. to można poczuć. O, myjesz się, tak? No gdzie pójdziesz? Na dziewczyny pójdziesz? Myjesz się, tak? Ojoj, łobuzie, nie wolno. Firma Zapas przygotowała 500 sztuk noży. Link jest w opisie na dole. Możecie zamawiać. Patronem naszego kanału jest polska firma Remet CNC. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembale, Kacpra Rogoza, Szymona Zająca, Mariusza Potockiego, Michała Sapałę oraz Michała Albinowskiego i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków. O i Bysiu jest Bysiu, a łobuz, a Bysiu to jest a hultaj, on by tu wszystko poprzewracał. Przed nami 3 nasze stare, wysłużone, zmęczone swoim rolniczym życiem traktory. Każdy pali sam z siebie. Żaden nie stoi na górce. Jest, chodzi. O! Skucha! No, trzeba by właśnie wymienić, tak jak mówiłem, hamulce zrobić, opony wymienić, tu przetuliować przód, porobić go po prostu ogarnąć. Ładnie umyć i pomalować jeszcze Ale do tego one wszystkiego. Po prostu są wytrzymałe. Podoba mi się, że one z ciągnikiem wytrzymały. Las, nie las, lebiotki I prosty w naprawach. i prosty w naprawach, ja sam wszystko zrobię.